Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnej topce. Tym razem zajmujemy się najlepszymi momentami Roshiego, najlepszymi moim skromnym zdaniem, bo oczywiście tutaj jest to mój personalny ranking, więc tak jak ostatnio mówiliśmy o Piccolo, o Chaozu i o Vegecie, czyli o moich prawie ulubionych postaciach, bo Chaozu jest na 9. miejscu w tym niesławnym rankingu. Rozumiem, dlaczego były tam kontrowersje. Może teraz po paru miesiącach, albo nawet już po ponad roku ułożyłbym niektóre postacie nieco inaczej. Zwłaszcza, że to było świeże po Dragon Ball Daima. No ale nieważne. Dzisiaj zajmujemy się tym jego mościem. Roshi już jest na pewno jedną z moich ulubionych postaci. Tak się składa, że Roshi od w zasadzie początku Dragon Balla Z jest postacią drugoplanową, żeby nie powiedzieć trzecioplanową, bo często jego rola ogranicza się do tego, że siedzi u siebie w domu, pije piwo, ogląda telewizję. Często jest tak, że postacie w Dragon Ballu oglądają to, co się dzieje za pośrednictwem telewizji. I Roshi zawsze tam jest. Żółwia chata to jest takie miejsce, można powiedzieć, taka baza wypadowa naszych bohaterów. Zresztą Krillan, Maron i 18 mieszkali tam też przez jakiś czas. Postawię go tutaj, żebyście mogli sobie na niego patrzeć. Więc Roshi przez całego Dragon Balla ma bardzo dużo momentów, kiedy ogląda walkę. Bardzo dużo momentów, kiedy jest Erojiji, że tak powiem po japońsku, ale oczywiście to nie jest tak, że ta postać znalazła się w top 10 moich ulubionych postaci, nawet w top 5 moich ulubionych postaci ze względu na takie sceny, więc dzisiaj zajmiemy się scenami, które faktycznie budują Roshiego, chociaż muszę przyznać, żeby zebrać faktycznie 15 scen, które mi się bardzo podobały, musiałem się trochę wysilić, więc wziąłem pod uwagę również filmy kinowe, te też z Dragon Balla Z, które nie łączą się z główną linią fabularną. Mimo wszystko, zanim przejdziemy do miejsca 15 i tego, co będzie następować po nim, chciałbym wam powiedzieć o tym, że na stronie enema.com, do której linki tradycyjnie znajdziecie u mnie w opisie, dalej możecie korzystać z kodu zniżkowego na 8% zniżki na wszystko, karty podarunkowe, gry, subskrypcje, DLC, kod to Easter od piątku od godziny 10 do poniedziałku do godziny 12 i od tego piątku, który będzie i od przyszłego, więc jeszcze 2 razy będziecie mogli korzystać z tego kodu przez 2 rozszerzone weekendy jeszcze w marcu. I tak się składa, że ja czekam na zniżkę, albo w zasadzie nawet nie tyle co zniżkę, co na pojawienie się kodu do tej gry Miaugenix, tego gościa, który stworzył Isaaca. Póki co kody do Miaugenix rozchodzą się jak świeże bułeczki, także na to jeszcze będę musiał poczekać, ale tak między nami zacząłem sobie grać w Potioncraft, symulator alchemii. A i druga rzecz, widzicie to przed sobotą i w sobotę o prawdopodobnie godzinie 17 na Kiku, Kik.com Adachowy, mam zamiar rozpocząć oglądanie Naruto. Jeśli tak będzie, to ta wiadomość dotrze do was, zobaczycie ją. Jeśli się okaże, że w sobotę mi coś wypadnie, bo ten film nagrywam tak naprawdę w poniedziałek, to wytnę wam to, więc nawet nie będziecie tego widzieć. Ale póki co, mniej wstępu, więcej rankingu. Na miejscu 15 znajduje się scena z początków, z pierwszej połowy filmu z Coolerem, w zasadzie tego drugiego filmu Coolerem, czyli Zemsta, w zasadzie Powrót Coolera. Pierwszy to był Zemsta Coolera, drugi to był Powrót Coolera. Mieliśmy tam scenę, w której naszych bohaterów atakowały te roboty na tej nowej Namek i Roshi stał pewny siebie z rękoma założonymi za plecami, wiecie, okularki przeciwsłoneczne i bodajże tam był Yajirobe i Ulong, którzy mówili: nie lękaj się, bierz przykład z mistrza Roshiego. A Roshi po chwili powagi odwraca się i mówi: możemy poprosić Goku, żeby nam pomógł? I tam chwilę później jeszcze rzucił się na tego robota, to było też parę minut później, rzucił się na tego robota. Okazało się, że jest on za twardy dla jego pięści. Udział Roshiego w filmie skończył się tak, zresztą tak samo jak u Longa i Yajirobe, że zostali oni schwytani w siatkę, dosłownie niczym jakieś ryby albo dzika zwierzyna. Więc oczywiście jest to moment, który nie przedstawia Roshiego w najlepszym świetle, ale tak jak mówię, końcówka, ta 15 to już były takie momenty, w których stwierdziłem, że dorzucę momenty, które mi się podobały, mimo wszystko nie są one jakoś szczególnie epickie, ani nawet nie szczególnie budują postać, bo umówmy się, Roshi przez, można powiedzieć, większość, jeśli nie całość swojego życia był postacią humorystyczną. Od samego początku, nawet jak już był wielkim mistrzem sztuk walki, nawet jak mieliśmy Tenkaichi Budokai, kiedy on brał udział jako Jackie Chun, swoją drogą, momenty Jackiego Chuna też tutaj biorę pod uwagę, bo byłoby to trochę niesprawiedliwe, żeby go wyrzucić. To nie jest tak jak w przypadku Sogekinga i Usoppa, że to jest zupełnie inna postać, nie? Więc te momenty humorystyczne były praktycznie przez całą historię Roshiego wplątywane w Dragon Balla i od jednego z nich zaczynamy ten ranking, także miejsce 15 film z Coolerem. Jeśli chodzi o miejsce 14, no tutaj mamy już sytuację, która jest znacznie poważniejsza, chociaż Roshi kompletnie strywializował sobie atak
żołnierzy Armii Czerwonej Wstęgi na jego wyspę. To była scena w trakcie jednej z pierwszych sag w Dragon Ballu, czyli oczywiście saga Armii Czerwonej Wstęgi. Mieliśmy sytuację, w której wyspa Roshiego została otoczona przez żołnierzy. Mieliśmy Lunch, która została schwytana przez jednego z żołnierzy i Roshi w tamtej scenie przypomniał nam wszystkim, dlaczego jest nadal postacią, z którą trzeba się liczyć, przynajmniej na tamtym etapie historii, bo oczywiście wiadomo, że tak jak powiedziałem, w Dragon Ballu Z te poziomy mocy już tak bardzo poszybowały do góry, że Roshi i reszta Ziemian mogli po prostu sobie oglądać chociażby jakieś Cell Games w telewizji. Ja te momenty czytałem w mandze i muszę przyznać, że Roshi bardzo mocno był przedstawiany jako postać stricte humorystyczna i można było w pewnym momencie się trochę zatracić w tym motywie Roshiego, który jest trochę zboczony, albo nawet bardzo zboczony, który jest już emerytowanym mistrzem, który nie wnosi nic do historii oprócz jakichś sprośnych żartów i czasem tego, że może trochę rozluźnić atmosferę. Tamta scena pokazała, jaka jest różnica między starym mistrzem sztuk walki, a najpotężniejszą armią, najbardziej złą, można powiedzieć, siejącą zamęt armią na świecie, zwłaszcza, że oni byli uzbrojeni, byli tam ze sprzętem, było ich wielu, Roshi sobie z nimi bez problemu poradził. Jak to się mówi, to był taki reminder, to było przypomnienie dla nas, dla czytelników albo dla widzów, że z Roshim się po prostu jeszcze liczymy. I na podobnej zasadzie umieściłem tutaj miejsce 13, chociaż chciałbym tutaj jedną gwiazdkę dodać. Miejsce 13 to jest walka z zasłoniętymi oczami przeciwko Mizie, Iłazie i Kikazie. Jestem pewien, że 99% z Was nie pamięta tych imion. To są te 3 kobiety w sadze Moro, uciekinierki z galaktycznego więzienia, które trafiły na Ziemię, z którymi Roshi walczył i wiadomo, dlaczego musiał oczy swoje zasłonić, bo nadal miał pewną słabość. Z jednej strony uważam, że to jest słabość trochę niekompatybilna, jeśli mielibyśmy łączyć wersję anime z wersją mangową, bo w wersji anime przed turniejem mocy Roshi niby wyzbył się tych swoich tendencji, ale potem te tendencje do niego znowu wróciły, więc żeby walczyć na 100% z kobietami musiał swoje oczy zawiązać. I tak teraz sobie myślę, że jeśli faktycznie ktoś będzie oglądał tylko i wyłącznie anime Dragon Ball Super i zobaczy tę wersję animowaną turnieju mocy, a potem będzie oglądał wersję Moro, nie będzie wiedział trochę, dlaczego Roshi cofnął się w rozwoju. Dlatego też uważam, że chociażby ze względu na to remake Dragon Balla Super będzie wykraczał poza sagę z Beerusem i będzie też opowiadał o turnieju mocy i nie będzie tam tych scen, których w mandze oryginalnie nie było, żeby stworzyć po prostu jedną ciągłość, jedną wersję fabularną z tym, co miało potem miejsce w mandze. Natomiast ta walka Roshiego, zresztą tak samo jak walka wielu innych postaci, które były odsunięte na drugi plan w tym momencie w historii w Dragon Ballu, Ten Shinhan, Yamcha, Chaozu, nawet Krillin. Krillin akurat z tych wszystkich postaci, które wymieniłem, to w obecnej sytuacji ma chyba najwięcej uwagi poświęconej, bo też był w Super Hero, chociaż Super Hero działo się po sadze Moro generalnie. Yamcha, Chaozu, Roshi to były postacie, które były po prostu zapomniane i w tym momencie Roshi też trochę przypomniał, że można się z nim liczyć, ale ta sytuacja ma drobną gwiazdkę, bo tak jak w przypadku Armii Czerwonej Wstęgi widzieliśmy różnych admirałów, różnych generałów, różnych przeciwników, z którymi Goku walczył, z którymi miał problemy albo nie miał problemów. I tutaj mamy Mizę, Iłazę i Kikazę, których poziomu mocy po prostu się nie da ocenić. Więc z jednej strony Roshi może sobie z nimi radzić i my mówimy, o hej, wow, Roshi jest w stanie walczyć z uciekinierami z galaktycznego więzienia, czyli to są najbardziej niebezpieczni antagoniści w całej galaktyce, ale z drugiej strony, no może było tak, że one po prostu, nie wiem, popełniły jakieś przestępstwo w internecie. Kogoś obrażały w internecie, nie wiem, mieszkają w Wielkiej Brytanii i napisały komentarz zły na Facebooku i zostały zamknięte potem w więzieniu, bo tak się też dzieje. Może tak jest. Tak czy inaczej, tym motywem z sagi Moro, który mi się bardzo podobał, było to, że te postacie, które na co dzień nie uczestniczą w walce, mogą się tutaj do czegoś przydać. Za to miejsce 13. Wracamy teraz do filmów z Dragon Balla Z i być może ten motyw z Moro, że Roshi został wrzucony z powrotem do historii, jest z fabularnego punktu widzenia nieco bardziej istotny niż pijany Roshi w filmie z Brolim, ale tam były sceny, które po prostu mają taki lekki humor. Mimo tego, że starałem się nie umieszczać tutaj scen, to nie jest tak, że się starałem na siłę, bo te sceny sprośnego Roshiego z wiekiem, chociaż inaczej, nawet nie pamiętam, jak one mi się podobały, kiedy pierwszy raz oglądałem Dragon Balla. Nie pamiętam, co na ich temat sądziłem, ale teraz wiem, że z jednej strony jestem w stanie docenić ten humor, uważam go za dość kontrowersyjny jak na dzisiejsze czasy, ale z drugiej strony, zwłaszcza w niektórych momentach, kiedy Toriyama bez
w ogóle bez żadnych ogródek rysował odsłonięte piersi Bulmy. Nie raz, czy nie dwa. Myślę, że gdyby dzisiaj miał powstać jakiś remake klasycznego Dragon Balla, to tutaj nie byłoby to show shonenowe, ewentualnie raczej zostałoby to ocenzurowane. Tak czy siak, jeden odpał Roshiego z filmu z Brolim, czyli po prostu Roshi na pikniku się za dużo napił i potem chciał lecieć do kosmosu na tę nową planetę Vegeta. Reszta próbowała go odciągnąć, położyć dosłownie starego pijanego na wersalce, ale on poleciał w kosmos. Potem jeszcze napinał się przeciwko Broliemu, nazwał go Brokolim i zamiast wypuścić Kamehameha, to zaczął robić miny i tańczyć jak w japońskim teatrze, więc to było po prostu z jednej strony tak losowe, ale z drugiej strony niespodziewane i zabawne, że mimo tego, że ten gag, ta scena humorystyczna, w ogóle ten wątek pijanego Roshiego humorystyczny ma miejsce w tak, powiedzmy, intensywnym filmie jak pierwszy film z Brolim, to jest w ogóle coś, co się trochę wyklucza, ale na zasadzie trochę kontrastu pasuje mi mimo wszystko do tego filmu, bo ten motyw pijanego Roshiego, który próbuje walczyć z Brolim i jest pewny siebie Roshi podczas tej potencjalnej walki z Brolim, podczas kiedy Vegeta, książę Saiyan, który przed chwilą tak po prostu promieniował aż pewnością siebie, że on zostanie księciem, a potem królem nowej planety, że rasa Saiyan zostanie odbudowana, on był tym wszystkim przytłoczony. Stracił w ogóle nadzieję na zwycięstwo w walce z Brolim, podczas kiedy pijany Roshi próbował się Broliemu postawić. To było zabawne, więc miejsce 12. Na miejscu 11 mamy piosenkę przed walką z Krillanem na 21. Tenkaichi Budokai. Dodatkową wartość tej sceny dodaje to, że Goku, nie wiedząc w ogóle co się dzieje, dołączył do Roshiego, w zasadzie do Jackiego Chuna i śpiewał razem z nim. To była ta kwintesencja humoru Toriyamy, którą naprawdę bardzo uwielbiam w mandze. Ta scena w anime też jest bardzo zabawna, zwłaszcza końcówka, kiedy po tej całej piosence mamy ten napis cisza i wszyscy są zdumieni. W mandze też to jest świetnie przedstawione. Toriyama naprawdę genialnie był w stanie sprzedać żart. To tak do mnie trafia w niektórych momentach. To panelowanie dynamiczne jest wręcz perfekcyjne. Te drobne akcenty, kiedy mamy, wiecie, Roshiego, który wyrywa mu mikrofon, zaczyna tańczyć, mały Goku się jeszcze pojawia i razem z nim zaczyna tańczyć. Chwilę później mamy ciszę i następny panel to jest konferencjer, który krzyczy, że mecz 5 się rozpoczyna. Panelowanie w tych gagach Toriyamy jest niesamowite. Ta scena mnie tak rozbawiła, że chociażby za sam żart jest w stanie tutaj trafić do tej topki. Ale na miejsce 10 trafia również scena z mangi, tyle że nie z klasycznego Dragon Balla, nie w ogóle z Dragon Balla, tylko z Dragon Balla Super. Scena dość kontrowersyjna, mimo wszystko jest to scena, która podobała mi się w pierwszym momencie. Był okres, że uważałem ją za może trochę przesadzoną i może nadal trochę uważam ją za przesadzoną. Do brzegu Roshi kontra Jiren podczas turnieju mocy. Wiem, że wiele osób uważa, że to jest dosłownie kwintesencja głupoty Dragon Balla Super, ale chciałbym tylko, żebyście zwrócili uwagę na to, jak ta walka wyglądała. To nie było tak, że Roshi walczył z Jirenem, tylko Roshi unikał ciosów Jirena. On nie zrobił mu żadnej krzywdy, nie zadał mu żadnych obrażeń. Jiren prawdopodobnie, czując poziom mocy Roshiego, widział, że jest to wojownik znacznie, dziesiątki, jeśli nie setki razy słabszy od niego, więc wiadomo, że nie używał pełnej mocy od samego początku. Ale na pewno nie było tak, że walczył niezdecydowanie, zwłaszcza w momencie, w którym Roshi zaczął unikać jego ciosów i Jiren zaczął nieco bardziej się starać. I potem oczywiście zaczął trafiać Roshiego, ale cała ta otoczka, kiedy Roshi przekazuje ostatnią lekcję swojemu uczniowi, Goku, przywołując to motto Szkoły Żółwia, oczywiście to jest ten tekst, który pojawił się podczas pierwszego treningu, to jest to motto, ten morał Szkoły Żółwia, żeby jeść dobrze, odpoczywać dobrze, uczyć się dobrze, bawić się dobrze i ruszać się dobrze, z tego co pamiętam. To było tych 5 zasad i one zostały przywołane w tamtym momencie i po tym jak Roshi powiedział Goku, że ostatnia lekcja od Szkoły Żółwia, jak się dobrze ruszać i rusza w stronę tego Jirena, który jest ścianą nie do przejścia i nagle z dupy zaczyna unikać jego ciosy. Przepraszam, jeśli są tu antyfani tej sceny, ale to jest czysty, skroplony hype, który moim zdaniem też jest w miarę dobrze wytłumaczony i jest naprawdę bardzo dobrze powiązany z transformacją Goku w Ultra Instinct, zwłaszcza, że Goku w tamtym momencie przypomniał sobie o innych lekcjach mistrzów, których miał on w przeszłości, więc miejsce 10 dla tej sceny z mangi. Miejsce 9 to jest film Battle of Gods, to jest też scena gagowa, która dosłownie trwa 10 sekund, ale pamiętam, że jak obejrzałem to i nawet jak później to oglądałem i nawet jak teraz to sobie oglądałem, to mnie po prostu bawił, ze względu na to, że jest to też bardzo niespodziewane i moim zdaniem
cwane wykorzystanie tego motywu zboczonego Roshiego, ale nie w taki ordynarny sposób, tylko w sposób naprawdę zabawny i cwany, czyli scena, w której Gohan odbija na początku pociski, jeden trafia w Videl, więc Videl ma ranę w nodze i Roshi podchodzi poważny. O, Gohan, pozwól mi się tym zająć. Mistrzu Roshi, jesteś w stanie się tym zająć? I Roshi proponuje usta. I Bulma podchodzi, zdziela go w twarz i mówi, że to nie ma żadnego związku ze zranioną nogą. To po prostu jest jeden z fajniejszych gagów, jeśli nie najfajniejszy gag w tamtym filmie. W ogóle jeden z najfajniejszych gagów w ogóle z Roshim. Tak jak mówię, ten motyw zboczonego Roshiego nie jest tutaj wrzucony w taki ordynarny sposób, tylko jest to coś, co jest też w stanie docenić dojrzały widz, więc przynajmniej w moim odczuciu. Dlatego za ten jeden gag tak bardzo tę scenę lubię. To jest moje miejsce 9, ale spokojnie przechodzimy do nieco bardziej poważnych scen. Miejsce 8 to jest Roshi, a w zasadzie Jackie Chun poddający się w walce z Tenshinhanem na 22. Tenkaichi Budokai. To jest scena, która jest nieco bardziej rozbudowana i oczywiście ostatnio też pisaliście w kontekście tej mojej topki z Piccolo, dlaczego tam nie było walki z Goku na 23. Tenkaichi Budokai, dlaczego nie było walki z Krillanem. Walki, moim zdaniem, to nie jest moment jednej postaci. Czasem jest tak, że w walce jedna postać zrobi coś i ona ma ten swój moment, ale jeśli miałbym wrzucić po prostu walkę Goku i Piccolo, tak jeszcze daję wam erratę odnośnie poprzedniej topki, to nie jest tak, że momentem Piccolo jest walka Piccolo i Goku, bo Goku tam też robił świetne rzeczy. 50% roboty w tamtej walce zrobił też Goku, więc nie mogę wrzucić tutaj, tak jak na przykład miałbym powiedzieć, że momentem Vegety jest walka Majin, Vegety i Goku, podczas kiedy to do tanga trzeba dwojga. Ale w momencie, w którym Roshi poddaje się przeciwko Tenshinhanowi i to, co robił przed tym poddaniem się, czyli próbował przemówić do Tenshinhana, to uważam, że z fabularnego punktu widzenia jest rzecz bardzo istotna w kontekście też dalszej historii. To był moment, w którym Roshi zasiał w głowie Tenshinhana ziarno. Zwróćcie uwagę na to, że po całym turnieju Tenshinhan już był zreformowany. Wiadomo, nie odszedł od szkoły żurawia, żeby dołączyć do szkoły żółwia, ale odszedł od szkoły żurawia ze względu na to, że uświadomił sobie, że mistrz żuraw jest kimś złym, kto go wykorzystuje i to nie jest dobra ścieżka dla niego. I to jest właśnie coś, co w głowie Tenshinhana wykiełkowało ze względu na walkę z Roshim i na to, jak Roshi zachowywał się w stosunku do Tenshinhana, do znacznie młodszego wojownika, do znacznie mniej doświadczonego wojownika, być może do silniejszego fizycznie, ale do gościa, z którym Roshi równie dobrze mógłby wygrać. Pokora. Tą pokorą rozkruszył zatwardziałe serce Tenshinhana, roztopił jego zamrożone serce. To było niesamowite. Tutaj wyszedł charakter Roshiego, jego doświadczenie, ale też to, jak zna się na ludziach i jego pokora. Bardzo imponująca scena. Mimo wszystko, na miejscu 7, i tutaj już mamy naprawdę sceny, które bardzo lubię. Pierwsza Kamehameha, może nie chronologicznie, ale ta, którą widzimy. Kamehameha, którą Roshi zgasił pożar w pałacu Byczego Lucyfera, w zasadzie też zniszczył całą górę. Najbardziej w tej scenie podoba mi się to, jakim wielkim szokiem jest następna strona po tym, jak widzimy, jak Roshi staje na tym murku, ledwo tam w ogóle jest w stanie na nim się utrzymać, trzeba było mu pomóc, żeby on na niego się wgramolił i my jako czytelnicy mangi wtedy się zastanawiamy, no co on może zrobić? Zacznie pluć na ten, zacznie sikać, jest to postać gagowa w 100% do tej pory i wiadomo, mówimy o nim, że to jest jakiś tam stary mistrz sztuk walki, okej, typowy mistrz sztuk walki z typowej mangi. I potem on bum, nabiera masy mięśniowej, wykonuje te ruchy. W anime też to zostało świetnie przedstawione, jak to nie było zwykłe Kamehameha, tylko po prostu te ruchy sugerowały, że jest to nieco bardziej skomplikowana technika niż po prostu zebranie kij i wyrzucenie jej, bo Kamehameha zostało na przestrzeni lat bardzo strywializowane. Pewnie też trochę przez Goku, który był w stanie odtworzyć tę technikę dosłownie parę minut później, po raz pierwszy i przez lata był w stanie wykonać wiele wariacji tego Kamehameha. No ale ta pierwsza Kamehameha zrobiła naprawdę wrażenie, ale chcę tutaj duży nacisk położyć na to, jak Toriyama narysował tę scenę. Sposób, w jaki Roshi został narysowany i w jaki sposób jego ruchy zostały przedstawione i chwilę później znowu wrócił do swojego starego, schorowanego ciałka, to był szok. To był naprawdę duży szok. Za to lubię tę scenę. Także miejsce 7. Miejsce 6, być może scena dość nieoczywista, z Dragon Balla Super, wersja ekskluzywna dla anime, ostatni trening w wieży mistrza Karina. To jest moment, w którym Roshi próbuje to Bankoku Bikurishou na Yajirobe
i chwilę później nadchodzi czas, żeby Roshi poleciał na miejsce spotkania do reszty zawodników z 7 Wszechświata. Mamy tam też scenkę bardzo ckliwą, soundtraczek leci, ktoś tam na skrzypkach sobie gra, wiecie. Karin pyta, dlaczego wybrałeś to miejsce na swój ostatni trening, a Roshi mówi sentymentalnie o tym, że przypomniało mu to o latach młodości i o tym, jak tutaj trenował pierwszy raz i o tym, jak dużo przeszedł i chciał po prostu to zrobić pod okiem swojego mistrza i tak dalej, i tak dalej. I potem staje na tej barierce, Yajirobe i Karin zaciskają pięści i on mówi, nie potrafię latać. To jest też świetny miks naprawdę fajnej fabularnie sceny, nawiązującej do przeszłości tej postaci, ale też sprytne wykorzystanie faktu, że Roshi po tylu latach nie jest w stanie latać. I oczywiście już o tym wielokrotnie mówiłem. Mój headcanon, i wydaje mi się, że taki bardzo popularny headcanon, to jest to, że oryginalnie na Ziemi technika lewitacji, czyli Bukujutsu, wywodzi się ze szkoły żurawia, czyli ze szkoły rywala Roshiego. I Roshi równie dobrze mógłby się nauczyć latać, ale biorąc pod uwagę, że jest to technika, którą opracował na Ziemi, mówię na Ziemi, bo są też kosmici, którzy potrafią latać, a wiadomo, że nie byli w szkole żurawia, opracował jego rywal, to Roshi odmawia nauki tej techniki, więc fajnie też wykorzystano ten element historii, że Roshi nie potrafi latać. Także ten ostatni trening w wieży Karin, podobało mi się to miejsce 6, ale na miejscu 5 i tutaj gdybym tego nie umieścił w rankingu, to na pewno pisalibyście mi komentarze, być może nawet z pogróżkami, ale wybrałem jeden moment z treningu Roshiego, Goku i Krillana, w zasadzie treningu Goku i Krillana pod okiem Roshiego, czyli bieg na 100 metrów, kiedy Roshi zaprezentował różnicę między sobą a jego uczniami. Natomiast, no nie będę ukrywał, pamiętam o całym treningu. W mandze, powiedzmy, trwało troszeczkę krócej, w sensie czyta się to na pewno krócej w mandze niż ogląda w anime, ale to jest naprawdę jeden z najfajniejszych momentów całego Dragon Balla. W ogóle ten trening Goku i Krillana, zwłaszcza kiedy oni przy wschodzącym słońcu biegają z mlekiem, to jest jeden z chyba najbardziej popularnych momentów, też wydaje mi się, że ogólnie w społeczności Dragon Balla. Ten kadr, kiedy oni biegną razem z kartonikami mleka, dużo osób przypomina chociażby sobie te sceny, patrząc na to, jaką drogę przeszedł Goku. Pokazują tego Goku biegnącego z kartonem mleka i chwilę później Goku w Ultra Instynkcie, który walczy o przetrwanie wszechświatów, ale chcę tutaj skupić się też na jednym momencie, kiedy Roshi biegł na 100 metrów, żeby nie było tak, że mówię, że nie jednak momenty to są coś, że momenty chociażby walki to jest coś, co tworzą postacie, a nie jedna postać. Tak samo tutaj przecież Goku i Krillan byli odpowiedzialni za to, że ten moment jest kultowy, że ten wątek treningu jest kultowy. Dlatego tutaj wrzucam ten bieg na 100 metrów, kiedy Roshi przebiegł setkę w 5,6 sekundy. Tam było też dużo scen humorystycznych, kiedy Goku próbował namówić Roshiego, żeby już nie wykonywać tych codziennych zadań, tylko nauczyć go jakichś ruchów, a Roshi mówi, że zacznie uczyć, jak dopiero będą w stanie przesunąć tę skałę i Goku przesuwa, a Roshi mówi, ja jednak tamtę dużą. Więc miejsce 5. Trening, ale niech będzie, że tutaj wrzucam ten bieg na 100 metrów. Trochę dzika karta, przepraszam. 4. miejsce to jest mój ulubiony gag z Roshim w ogóle w historii, czyli odtworzenie walki z Krillanem podczas... To był 21. Tenkaichi Budokai, z tego co pamiętam, tak. Wiadomo, tę scenę też robi Krillan, wiadomo, tę scenę robi też konferencjer, ale Roshi jako... Powiedzmy, że Roshi jest główną postacią w tamtej scenie. Niech będzie, że wykorzystuję kolejny raz dziką kartę, która powinna być jedna, ale podczas walki Krillana i Jackiego Chuna mamy starcie, które się dzieje dosłownie na przestrzeni ułamku sekundy. Nikt nie wie, co się stało, Krillan nagle upada i tak ludzie nie wiedzą za bardzo, czy wiwatować, czy nie. Konferencjer oczywiście prosi, żeby powtórzyć tę sekwencję i mamy tam te arcykomiczne sytuacje, kiedy Roshi jest przenoszony przez konferencjera, kiedy Krillan jest przenoszony i tam jeszcze fikołka w powietrzu, Krillan jest obracany w rękach przez... dosłownie jakby jakąś piłkę obracał w rękach. On nam przecież zrobił małe salto, albo scena, w której Krillan próbuje wyprowadzić cios w twarz Roshiego, ale Roshi pluje mu na rękę, więc Krillan cofa ją z obrzydzenia. No, brak mi słów naprawdę, jak bardzo uwielbiam tę scenę humorystyczną. To jest dosłownie najlepsza scena humorystyczna chyba z całego 21 Tenkaichi Budokai. Na pewno mój ulubiony moment z całego 21 Tenkaichi Budokai, więc to jest miejsce 4. Jak widzicie, Roshi, mimo tego, że jest postacią ważną i jest postacią doświadczoną i wiele razy walczył, no to nadal w tej najściślejszej topce ma sceny humorystyczne. Ale
Miejsce trzecie to nie jest scena humorystyczna, to jest scena epickiej walki przeciwko Frostowi w anime Dragon Ball Super na turnieju mocy. To jest w ogóle długa sekwencja, którą trzymam niezwykle blisko swojego serca, ze względu na to, że scena zaczyna się tym, że Roshi sobie odpoczywa po tych poprzednich walkach, po walce z Ganosem. Frost zaczyna się tam do niego doklejać, bo oczywiście bierze sobie za cel słabych, osłabionych przeciwników, których może tam wybijać w walce 1 na 1. No i Roshi... Wiecie co? Dla mnie wzruszająca jest ta scena, kiedy Roshi jest gnieciony jakby pod butem Frosta, włącza swoją umieśnioną formę i zaczyna desperacko trochę, tak to brzmi też ze względu na aktora głosowego, próbować atakować Frosta. Ciska w jego kierunku pięści. To nawet nie wygląda tak, jakby Roshi walczył ze swoją typową ogładą, jakby wykorzystywał swoje doświadczenie, tylko widać tutaj, że jest on zdesperowany, że jest on na ostatkach swoich sił i trochę ta walka nie przypomina typowego Roshiego. I dlatego też dla mnie to jest wzruszające, bo widzę, że ten doświadczony wojownik, który bez problemu radzi sobie z unikaniem ciosów silniejszych przeciwników, tutaj wyrzuca trochę taktykę i swoje doświadczenie do kosza, bo jest już tak zmęczony, że można powiedzieć, że rzuca swoje życie na szale, co dalej jest kontynuowane poprzez tę Mafubę. Jedna Mafuba nie trafia, potem włącza się Vegeta, no i też mamy kwestię tego, że kolejna Mafuba Roshiego, który jest w stanie poświęcić swoje życie, żeby Frosta wyrzucić, czy nawet Magettę wyrzucić z tymi zasłoniętymi uszami, jest przekierowywana, Vegeta jest schwytana, ale potem Roshi jeszcze ostatkiem energii, sprytem też uwalnia Vegetę. Cała ta sekwencja jest niesamowita i mimo tego, że tam było też kilka innych postaci, to moim zdaniem Roshi tam jest główną gwiazdą. No i oczywiście końcówka. Coś, o czym też mówiłem w kontekście momentów Vegety. Ta rozmowa z Vegetą. Pierwsza taka prawdziwa rozmowa Roshiego z Vegetą, kiedy Vegeta czudzi, że okazuje szacunek Roshiemu, Roshi wypada z areny, dostaje sensu na trybunach i jeszcze na samym końcu Beerus okazuje mu szacunek, zwracając się do niego per mistrzu Roshi. Ciary. Dla mnie to jest naprawdę wszystko to, czego oczekiwałem od twórców w kontekście Roshiego na turnieju mocy. Anime zrobiło tak dobrze Roshiemu na turnieju mocy, że nie chcę słyszeć głosów, że mógł zrobić coś więcej. Roshi został potraktowany po prostu z wielką miłością. Także to jest miejsce trzecie, a na miejscu drugim wracamy do klasycznego Dragon Balla i scena też bardzo wzruszająca. W zasadzie wszystkie trzy ostatnie sceny są wzruszające. Na miejscu drugim znajduje się poświęcenie przeciwko Piccolo Daimao. Jest to scena moja ulubiona z klasycznego Dragon Balla, albo jedna z moich ulubionych scen z klasycznego Dragon Balla. Czy ja zrobiłem film moje ulubione sceny z klasycznego Dragon Balla? Może taki bym film zrobił, zamiast ze względu na postać, to w ogóle ze względu na... Chociaż tutaj dużo jest takich scen, więc może bym się trochę powtarzał. Generalnie poświęcenie przeciwko Piccolo Daimao, Roshi usypia Tenshinhana, Chaozu też jest schowany i wiedząc, że umrze, bo nawet mówi o tym wprost, że kłamał z tym eliksirem żywotności, wychodzi naprzeciwko Piccolo Daimao. Ten strój w ogóle, w który Roshi jest wtedy ubrany. Nie wiem, robi to dla mnie taką dodatkową robotę. Ten czarny strój takiego mistrza sztuk walki jest czymś, co w ogóle fakt, że Roshi nie ma tych okularów, nie ma żadnego takiego codziennego ubrania na sobie. Sposób, w jaki on jest wtedy ubrany, naprawdę dodatkowo buduje te sceny, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. Ta Mafuba niestety nie trafia. Roshi oczywiście ostatkami słów mówi, że żeby Piccolo się jeszcze tak nie cieszył, bo na pewno ktoś z młodego pokolenia przyjdzie i w końcu położy kres jego działaniom, ale zarówno w mandze, jak i w anime ta scena ma taką moc. Piccolo Daimao, ten gość, którego wszyscy się boją, widać, jak w jego oczach rodzi się panika dosłownie, nawet niezwykły strach czy lęk. Autentyczna panika. Piccolo nawet ucieka przed Roshim, który no niestety nie trafia tą Mafubą, ale ja tutaj go w ogóle za to nie winię. To jest też... na tamtym etapie historii to jest technika, która jest praktycznie samobójcza, więc to, że widzieliśmy Mafubę parę razy, w zasadzie, no nie wiem, 3 razy na turnieju mocy, w klasycznym Dragon Ballu mówię, to była technika nieco bardziej ryzykowna, ale ta scena niesamowita. To jest też scena, która nam przypomniała, że Roshi to jest gość, z którym trzeba się liczyć i to, że tam czasem sobie robimy z niego żarty, albo że jest on po prostu takim odetchnięciem gagowym, takim wytchnieniem, rozluźnieniem atmosfery. Nie dajcie się zwieść, w pewnym momencie w historii to był najsilniejszy gość, najsilniejszy wojownik na ziemi, zresztą na tym też bazowała fabuła filmu Najsilniejszy na świecie, no nie, z doktorem Willow. Miejsce pierwsze, myślę, że tutaj żadnego zaskoczenia nie ma. Jeśli oglądacie moje filmy, to wiecie, że ta ostatnia Kamehameha, najwspanialsza, najsilniejsza Kamehameha z turnieju mocy przeciwko Ganosowi,
cała ta sekwencja od momentu, kiedy Roshi upada i Ganos mówi: dziadku, dlaczego wstajesz? Zaakceptuj swoje limity. A Roshi odpowiada, że moje limity, chrzanić je. Goku, Krillin, wasza dwójka nauczyła mnie, że dla tego dziadka jest jeszcze przyszłość, że to nie jest jeszcze koniec mojej drogi. Nauczyliście mnie tym, że celowaliście coraz wyżej, coraz wyżej. No i ta scena, w zasadzie scena, to jest cały czas jedna scena, ale ta kwestia dialogowa, kiedy on się do nich zwraca, moi uczniowie, i znowu powtarza im motto szkoły żółwia i jeszcze ogłasza, że to jest najwspanialsza, najsilniejsza Kamehameha. Ta scena do dzisiaj jest dla mnie wzruszająca. I zdradzę wam coś. Jak parę lat, no to było 8 lat temu, albo 7 lat temu, robiłem sobie takie podwaliny, powiedzmy, pod top 10 momentów w Dragon Ballu Super, to był mój moment numer 2. I szczerze, gdybym miał dzisiaj zrobić tę topkę, to byłoby w top, na pewno w top 5. Nie chcę tutaj mówić, że top 3, bo może top 3, ale na pewno w top 5 momentów w całym anime Dragon Ball Super ta Kamehameha jest, zwłaszcza ten moment, kiedy on zwraca się do uczniów, napakowuje się Ganos, którego też jakby siły nie jesteśmy w stanie aż tak bardzo ocenić, chociaż wiedzieliśmy, że w tamtym czwartym wszechświecie był on szanowanym wojownikiem. Roshi go bez problemu wypycha i potem jeszcze ta reanimacja, nie? Goku było widać, że autentycznie jest zrozpaczony. Ach, niesamowita scena. Moja ulubiona scena z Roshim i mimo tego, że jest to scena z Dragon Balla Super, anime ekskluzywna, to Toei ma mój szacunek za to, co zrobili w tej scenie, bo jest to po prostu majstersztyk. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy ranking. Czekam na wasze komentarze, dajcie mi znać w komentarzu, jakich scen z Roshim tutaj wedle was nie umieściłem, a powinienem umieścić, albo dajcie po prostu znać, jaka scena z Muten Roshim w historii całego Dragon Balla jest waszą ulubioną. Było kilka takich, które się tutaj nie załapało, na przykład Roshi, wiecie, w tym łodzi podwodnej, chociaż tamta scena w Abridged była nieco zabawniejsza. To w ogóle jest jedna z niewielu scen, kiedy uważam, że Abridged zrobiło coś zabawnie i nawet wolę tę scenę niż w oryginalnym Dragon Ballu Z, bo takich scen za dużo nie ma. No tam był zabawny żart z nazwą tej łodzi podwodnej, ale nieważne. Trochę kloakowy humor. Do brzegu, do brzegu. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Tak się składa, że jedną z moich ulubionych postaci też jest Beerus, więc może następny film będzie o Beerusie, chociaż 15 scen z Beerusem chyba bym nie zebrał, ze względu na to, że Beerusa nie mamy aż tak dużo. Dajcie znać, o kim chcielibyście posłuchać. Na pewno Goku będzie w przyszłości, ale chcę się zająć takimi postaciami, które lubię nieco bardziej od Goku, chociaż często są to postacie, które są jakimiś epizodycznymi postaciami, na przykład jak Bardock czy Gogeta, więc trudno zebrać 5 momentów, a co dopiero 15. Dzięki za oglądanie. Jeszcze raz przypominam o zostawieniu lajka, jeśli wam się podobało, o zostawieniu suba, żeby niczego nie przegapić. Miłego dnia wam życzę. Widzimy się niebawem. Dziana.